Dzień dobry, I am Sylvia and I am glad to see you again. Today we have a lesson number 2. In the lesson number 1 we learned the Polish alphabet. Today I am going to teach you greetings, goodbyes and introductions in Polish. Let's start with the vocabulary which is related with greetings and goodbyes. Please repeat. Dzień dobry. Please repeat. Dzień dobry. Dzień dobry. Very good. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Please repeat. Dobry wieczór. Cześć. 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 Very good. Miło mi. Miło mi. Please repeat. Miło mi. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Very good. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Please repeat. Do zobaczenia. Na razie. Na razie. Na razie. Very good. Pa. 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 And these words are also important. Tak. Please repeat. Tak. Tak. Nie. 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 Very good. Dziękuję. Please repeat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. 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 Very good. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Now we may proceed to introductions. To introduce yourself in Polish, you can use the verb mieć, which means to have, to express what your first name is. First name. The verb nazywać się, to express what your full name is, or just what your surname is. And the verb być, to be, to express what your name is. Just name, but only in informal situation. Now I'm going to present you the introduction with the verb mieć, to have. In English, you say, my name is Sylvia. So you use the verb być, to be. In Polish, you say, mam na imię Sylwia. Mam na imię Sylwia. So you use the verb mieć, to have, fixed expression na imię, imię means name, and at the end of the sentence you give your name. In this way we say, mam na imię Sylwia. Mam na imię Sylwia. So this is a good opportunity to learn how to conjugate an important verb mieć, to have. Please repeat. Ja mam. Ja mam.
Ty masz. Ty masz. Very good. On ma. On ma. Ona ma. Ona ma. Ono ma. Ono ma. And formal expression. Pan ma. Pan ma. Pani ma. Pani ma. Very good. My mamy. My mamy. Wy macie. Wy macie. Oni mają. Oni mają. One mają. One mają. And formal expression. Państwo mają. Państwo mają. Very good. As you can see, oni means they and one means they. We use oni for a group of men or men and women. We use one for a group of women, children and objects. So when there is no man in the group, we use one. In this way we say: mam na imię Sylwia. On ma na imię Adam. Ona ma na imię Joanna. Oni mają na imię Adam i Robert. Oni mają na imię Adam i Joanna. One mają na imię Weronika i Anna. We don't use personal pronouns ja, ty, my, wy, because personal form of the verb gives us an information about the person. Let's proceed to questions. When you make a question, you say: jak masz na imię? Jak on ma na imię? Jak ona ma na imię? Jak pan ma na imię? Jak pani ma na imię? So you use three parts of the question. Jak, the verb mieć, to have, and fixed expression na imię. In this way you can tell me: jak pan ma na imię? Or jak pani ma na imię? Now the time for practice. I will ask a question, then please answer to this question. Jak on ma na imię? Jak on ma na imię? Very good. On ma na imię Marek. On ma na imię Marek. Very good. Jak ona ma na imię? Jak ona ma na imię? Very good. Ona ma na imię Katarzyna. Ona ma na imię Katarzyna. Jak oni mają na imię? Jak oni mają na imię?
Oni mają na imię Dorota i Piotr. Oni mają na imię Dorota i Piotr. Very good. Jak one mają na imię? Jak one mają na imię? Yes, very good. One mają na imię Dorota i Anna. One mają na imię Dorota i Anna. Very good. You are good students. Let's move on to the introduction with the verb nazywać się. In English, you say, my name is Sylwia Maj Moskalik. So you use the verb być, to be. In Polish, you say, nazywam się Sylwia Maj Moskalik. Nazywam się Sylwia Maj Moskalik. So you use the verb nazywać się and you give your name and surname or just surname. So let's conjugate the verb nazywać się. Please repeat. Ja nazywam się. Ja nazywam się. Very good. Ty nazywasz się. Ty nazywasz się. On nazywa się. On nazywa się. Ona nazywa się. Ona nazywa się. Ono nazywa się. Ono nazywa się. Pan nazywa się. Pan nazywa się. Pani nazywa się. Pani nazywa się. Very good. My nazywamy się. My nazywamy się. Wy nazywacie się. Wy nazywacie się. Oni nazywają się. Oni nazywają się. One nazywają się. One nazywają się. Państwo nazywają się. Państwo nazywają się. Very good. One more time. Ja nazywam się. Ty nazywasz się. On nazywa się. Ona nazywa się. Ono nazywa się. Pan nazywa się. Pani nazywa się. My nazywamy się. Wy nazywacie się. Oni nazywają się. One nazywają się. Państwo nazywają się. Very good. In this way we say nazywam się Sylwia Maj Moskalik. On nazywa się Robert Miły. Ona nazywa się Anna Wesoła. Oni nazywają się Anna i Robert Nosowscy.
And when you ask a question, you say jak się nazywasz? Jak pan się nazywa? Jak pani się nazywa? So you use jak and the verb nazywać się. But please remember that we can't use się at the end of the sentence. That's why we say jak się nazywasz, not jak nazywasz się. Jak się nazywasz? Jak pan się nazywa? Jak pani się nazywa? Now the time for practice. I will ask you a question, then please answer to this question. Jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Exactly. Ona nazywa się Kornelia Wesoła. Ona nazywa się Kornelia Wesoła. Very good. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Very good. On nazywa się Bartosz Dobry. On nazywa się Bartosz Dobry. Very good. And jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Bardzo dobrze, very good. Ona nazywa się Monika Niska. Ona nazywa się Monika Niska. Very good. We can proceed to the last introduction with the verb być, to be, in English. When you are in informal situation, you can just use the verb być, to be, and say, jestem Sylwia. Let's conjugate this important verb być, to be, in English. Please repeat. Ja jestem. Ja jestem. Very good. Ty jesteś. Ty jesteś. On jest. On jest. Ona jest. Ona jest. Ono jest. Ono jest. Pan jest. Pan jest. Pani jest. Pani jest. My jesteśmy. My jesteśmy. Wy jesteście. Wy jesteście. Oni są. Oni są. One są. One są. Państwo są. Państwo są. Very good. One more time. Ja jestem. Ty jesteś. On jest. Ona jest. Ono jest. Pan jest. Pani jest. My jesteśmy. Wy jesteście. Oni są. One są. Państwo są. Very good. Please remember that when you want to ask for somebody's name, you can't make a question with the verb być. You can just answer, jestem Sylwia.
but you can't make a question. That's all, so let's practice again. I will ask a question with the verb mieć or nazywać się, then please answer to these questions. Jan pyszny. Jan pyszny. Jan to imię. Jan to imię. Pyszny to nazwisko. Pyszny to nazwisko. Jak on ma na imię? Jak on ma na imię? Very good. On ma na imię Jan. On ma na imię Jan. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Very good. On nazywa się Jan Pyszny. On nazywa się Jan Pyszny. Very good. To jest Zofia dobra. Jak ona ma na imię? Jak ona ma na imię? Bardzo dobrze, very good. Ona ma na imię Zofia. Ona ma na imię Zofia. Jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Very good. Ona nazywa się Zofia dobra. Ona nazywa się Zofia dobra. Very good. Jakub gorący. Jakub gorący. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? Bardzo dobrze, very good. On nazywa się Jakub Gorący. On nazywa się Jakub Gorący. Very good. Now the time to present you two short dialogues with the vocabulary from the lesson. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Mam na imię Marta. A ty? Jak masz na imię? Mam na imię Zuzanna. Miło mi. Miło mi. Na razie. Pa. Dobry wieczór. Nazywam się Marta Smutna. Jak pan się nazywa? Nazywam się Robert Nowakowski. Bardzo mi miło. Miło mi. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. That's all for today. I hope that everything is clear and you learned something new. Our next lesson is going to be about the grammatical gender of noun and adjective in Polish. So, miłego dnia, have a nice day and see you soon. Do zobaczenia.